Wyobraź sobie, że osiągnąłeś wszystko, co społeczeństwo definiuje jako sukces. Światową sławę, bogactwo i uznanie jako jeden z największych pisarzy w historii. Teraz wyobraź sobie, że w szczytowym momencie tego wszystkiego zostałeś pochłonięty przez pustkę tak głęboką, że życie stało się nie do zniesienia. Taki był dylemat Lwa Tołstoja. Po napisaniu arcydzieł takich jak Wojna i pokój nie czuł radości, ale rosnącą udręką. Za fasadą sukcesu i prestiżu rozszerzała się wewnętrzna otchłań, pochłaniająca jego spokój ducha. Problem nie tkwił w braku osiągnięć, ale w brutalnym uświadomieniu sobie, że wszystko jest przejściowe. Myśl, że śmierć i zapomnienie nieuchronnie zetrą wszystko, co zbudował, przerażała go głęboko. Doszedł do punktu załamania, gdzie pytania opanowały go dzień i noc. Jaki jest cel tego wszystkiego? Po co walczymy, cierpimy i kochamy, jeśli na końcu wszystko kończy się śmiercią? Życie stało się dla niego żartem w złym guście, nieznośną egzystencją. Kryzys był tak poważny, że stracił sens w codziennych czynnościach. Nie widział już powodu, by pisać, troszczyć się o rodzinę, ani nawet by żyć dalej. W swoich dziennikach Tołstoj wyznał, że myśl o samobójstwie stała się nieustannym prześladowaniem, do tego stopnia, że chował przed sobą sznury i broń, obawiając się impulsywnego aktu rozpaczy. Życie bez odpowiedzi było tak miażdżącą torturą, że śmierć wydawała się jedynym możliwym wyzwoleniem. Będąc człowiekiem rozumu, Tołstoj najpierw szukał odpowiedzi tam, gdzie czuł się najwygodniej – w wiedzy. Pokładał wiarę w nauce, wierząc, że może ona zaoferować logiczne wyjaśnienie życia. Studiował biologię, fizykę i astronomię, ale nauka tylko pogłębiła jego udręka. Szczegółowo wyjaśniała, jak rzeczy funkcjonują, ale milczała całkowicie o tym, dlaczego istnieją. Biologia opisywała ewolucję, ale nie cel ludzkiego życia. Astronomia ujawniała ogromny i obojętny wszechświat, gdzie nasza egzystencja wydawała się jedynie nieznaczącym przypadkiem. Jak sam pisał, naukowcy potrafili wyjaśnić, jak drzewo rośnie, ale nie dlaczego istnieje. Sfrustrowany, zwrócił się ku filozofii. Zagłębił się w dzieła największych myślicieli historii, od Sokratesa i Platona po Kanta i Schopenhauera. To, co znalazł, to pole bitwy błyskotliwych idei, ale bez żadnej definitywnej odpowiedzi. Niektórzy mówili, że życie ma cel, inni nalegali, że nie ma żadnego sensu. Filozofia była fascynująca jako debata intelektualna, ale wydawała się gubić w abstrakcyjnych teoriach, które nie oferowały praktycznego rozwiązania dla jego codziennego cierpienia. Znalazł się w ślepym zaułku. Nawet sztuka, jego własna dziedzina, wydawała się niewystarczająca. Chociaż literatura mogła opisać piękno i tragedię ludzkiej kondycji z niezrównaną głębią, również zawiodła w oferowaniu definitywnej odpowiedzi. Sztuka mogła odbijać jego udręka, ale nie potrafiła jej wyleczyć. Dla Tołstoja rozum, nauka i sztuka były potężnymi narzędziami, ale wskazywały na tę samą pustkę. To wtedy, gdy wysoka kultura odwróciła się od niego plecami, Tołstoj zaczął spoglądać w dół, na ludzi, których wcześniej ledwo zauważał. Chłopów i skromnych robotników. Obserwował, że pomimo życia w niestabilnych warunkach i stawiania czoła stałym trudnościom, ludzie ci posiadali coś, czego on, bogaty szlachcic, nie miał. Wewnętrzny spokój, pogodną akceptację życia, której głęboko zazdrościł. Co wiedzieli ci ludzie, czego on z całym swoim geniuszem nie wiedział? Odpowiedź wydawała się tkwić w prostej i niezłomnej wierze, którą posiadali. Podczas gdy on tonął w filozoficznych wątpliwościach, robotnicy ufali czemuś większemu niż oni sami, czemuś transcendentnemu, co nadawało sens i cel ich pracy i cierpieniu. To spostrzeżenie było punktem zwrotnym, ale ta przemiana nie była łatwa. Tołstoj był z natury człowiekiem niezwykle racjonalnym i sceptycznym. Przyjęcie prawdy, której nie można było udowodnić logiką, stanowiło ogromne wyzwanie. Toczył wewnętrzną bitwę między swoim intelektem, który domagał się dowodów, a swoją duszą, która tęskniła za sensem, którego rozum nie mógł zaoferować. To nowe postrzeganie skłoniło go do ponownego zbadania religii, zaczynając od Ewangelii. Skupił się na przesłaniu Jezusa, odarłym z wpływu Kościoła instytucjonalnego i był pod wrażeniem nacisku na miłość, współczucie i oderwanie od dóbr materialnych. Jego poszukiwania rozszerzyły się na buddyzm, hinduizm i taoizm. We wszystkich tych tradycjach znalazł przewodnią nić –
potrzebę transcendowania ego i życia w harmonii z czymś większym niż on sam. Buddyjska idea, że cierpienie rodzi się z przywiązania i że pokój przychodzi z wyrzeczenia się pragnienia, bardzo mu odpowiadała. W końcu odpowiedź się wykrystalizowała. Prawdziwy sens życia nie był odpowiedzią do odkrycia w książce, ale rzeczywistością do zbudowania przez działania. Odpowiedź była zaskakująco prosta. Celem życia jest kochać i służyć. Każde życie skupione tylko na sobie byłoby, według niego, skazane na pustkę i wieczne niezadowolenie. W obliczu tego nowego przekonania Tolstoj postanowił przeprowadzić decydujący eksperyment. Zaczął stosować te nauki w swoim własnym życiu, aby sprawdzić, czy rzeczywiście działają. Zaczął żyć prościej, porzucił przywileje i intensywnie poświęcił się działalności charytatywnej i pomocy bliźnim. Ku jego zdziwieniu, rezultat był natychmiastowy i transformujący. Poczuł, że po raz pierwszy od lat jego serce było spokojne. Prawdziwe szczęście, zdał sobie sprawę, nie tkwiło w sławie czy sukcesie, ale w połączeniu z innymi. To nie była tylko piękna idea. Tolstoj zburzył swoje dawne życie, aby zbudować nowe na tej zasadzie. Ta przemiana jednak miała wysoką cenę. Jego rodzina uważała go za ekscentryka. Żona nie zaakceptowała wyrzeczenia się fortuny, co wywołało rosnące napięcie w małżeństwie. Jego nowa filozofia również postawiła go na kursie kolizyjnym z instytucjami. Za krytykę rosyjskiego kościoła prawosławnego jako struktury władzy, która nie praktykuje wartości Jezusa, został ekskomunikowany. Jego idee o pacyfizmie i pokojowym oporze były postrzegane jako zagrożenie przez rosyjski rząd, a jego dzieła były cenzurowane, podczas gdy on sam był inwigilowany przez tajną policję. Jego literatura stała się głównym nośnikiem jego nowej filozofii. W Śmierci Iwana Iljicza na przykład opowiada historię człowieka, który na łożu śmierci uświadamia sobie, że żył powierzchownym życiem skupionym na statusie i znajduje spokój dopiero wtedy, gdy porzuca egoizm i odkrywa prawdziwą miłość. W Zmartwychwstaniu bezpośrednio atakuje hipokryzję rosyjskiego społeczeństwa, co przyczyniło się do jego ekskomuniki. Jego eseje, takie jak Królestwo Boże jest w was, rozwijały wizję czystego chrześcijaństwa, opartego na działaniu i niemocy, co bezpośrednio wpłynęło na postacie takie jak Mahatma Gandhi. W wieku 82 lat, czując, że nie może już żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami pod napięciami rodzinnymi, Tolstoj podjął swoją ostateczną decyzję. Opuścił swój dom w podróży bez celu, szukając tylko spokoju. Słaby, zachorował w drodze i zmarł w skromnym pokoju na stacji kolejowej w Astapowie. Odszedł z tego życia tak, jak głosił. Prosty sposób, z dala od luksusu, ale wierny swoim przekonaniom. Spuścizna Tolstoja uczy nas, że zewnętrzny sukces nie gwarantuje wewnętrznego szczęścia. Udowodnił, że rozum ma granice i że sens życia nie jest czymś do znalezienia biernie, ale czymś do zbudowania aktywnie, każdego dnia, przez nasze wybory i postawy. Odpowiedź dla niego nie tkwiła w umyśle, ale w sercu i codziennych działaniach. Jego niezwykła podróż pokazuje nam, że sens egzystencji nie tkwi w sławie czy bogactwie, ale w miłości, współczuciu i bezinteresownej służbie innym. Która z tych lekcji Tolstoja najbardziej na ciebie wpłynęła? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad prawdziwym sensem życia? Podziel się swoją wizją w komentarzach i własnymi refleksjami na temat tej uniwersalnej podróży. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.